jest też, żebyśmy my sami zdawali sobie sprawę, gdybyśmy byli w takiej sytuacji, z tego, co może się nam przydarzyć, jakie scenariusze może wyprodukować nasz mózg i w jaki sposób nasza wola przetrwania decyduje o tym, co tak naprawdę w sytuacji zagrożenia robimy. To, co dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć, jest pewnym resume osiągnięć badawczych, refleksji naukowych z obszaru psychologii przetrwania, psychologii katastrof, psychotraumatologii i paru jeszcze innych subdyscyplin psychologii, o których już tutaj nie będę mówić. Generalnie ta wiedza dotycząca przetrwania koncentruje się na pytaniu, jak pomóc ludziom, by przygotowywali się na zagrożenie, by mogli się przed nim chronić i by umieli na nie reagować w taki sposób, który maksymalizuje ich szanse na przetrwanie. W sposób naturalny, intuicyjny czujemy, że ta wiedza zdobywana jest poprzez często bolesne doświadczenia, analizy retrospektywne różnych tragedii, które na świecie się dzieją, zdarzeń masowych i indywidualnych, ale także ta wiedza pochodzi z rozlicznych eksperymentów, w których analizuje się funkcjonowanie człowieka w sytuacjach eksperymentalnych, ale też o bardzo dużym poziomie stresu, którym uczestnicy tych eksperymentów są poddawani. Tytułem wstępu i odnosząc się do tego, co dzieje się obecnie w naszej części świata, chciałabym powiedzieć, że możemy wojnę, która dzieje się na Ukrainie, traktować jako szczególny rodzaj sytuacji kryzysowej i katastrofy. Zresztą wojna jest katastrofą i potężnym kryzysem. I będę chciała też w trakcie naszego spotkania pewną paralelność pomiędzy katastrofami, do której w tej części Europy do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, a wojną jako katastrofą wywołaną przez człowieka udowodnić i pokazać. Zanim to zrobię, to też mała uwaga dotycząca tego, jak wygląda nasza obecna sytuacja i pewne uwagi o podobieństwach i różnicach pomiędzy Polską a Ukrainą. W Ukrainie panuje wojna, więc z psychologicznego punktu widzenia przede wszystkim, głównie na wschodzie i na południu Ukrainy, mamy do czynienia z realnym, dziejącym się zagrożeniem, ale również w tej części zachodniej, ale także i w Kijowie, i w Charkowie, i w wielu innych miastach. Ludzie oprócz tego zagrożenia bardzo realnego, bardzo namacalnego, które wyrażone jest świstem pocisków i odgłosem bombardowań, mamy do czynienia z tak zwanym zagrożeniem antycypowanym, czyli po prostu lękiem o to, co stanie się za chwilę. W Polsce mamy sytuację kryzysową w tym sensie, że patrząc na to, co dotyka ludzi, którzy mieszkają na terenie Ukrainy, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to zagrożenie, czy poczuć, że to zagrożenie jest blisko. Ale to jest w zasadzie póki co nasz lęk, nasza obawa. Nic nas nie zmusza do opuszczania naszych domostw i właściwie możemy mówić o takim dość potężnym obciążeniu psychicznym, obciążeniu wynikającym zarówno ze współczucia i współodczuwania, wystawiania się w sytuacji osób, które zmagają się z wojną na Ukrainie, czy też uchodźców wędrujących przez długie godziny po to, żeby dostać się na granicę. I jednocześnie jest to obciążenie wynikające z obaw dotyczących tego, co ewentualnie, jaki scenariusz napisze nam Putin, jeśli chodzi o nasz własny kraj. Do tych
dwóch sytuacji, dwóch obrazów będę odnosić się w trakcie mojej prezentacji. Przygotowując się do opowieści o ludzkich reakcjach na ekstremalne zagrożenia, warto byłoby również zreasumować takie najważniejsze informacje dotyczące stresu wynikającego z zagrożenia życia. To, co wydaje się ciekawe, szczególnie dla nieprofesjonalistów, to to, że właściwie na poziomie fizjologicznym to, co nas spotyka w zderzeniu ze stresem wynikającym z wojny i zagrożenia życia, to jest dokładnie to samo, co nas spotyka w trakcie wizyty u dentysty, jeśli ktoś się boi ekstrakcji zęba, czy w sytuacji obawy przed utratą pracy. Więc mechanizm fizjologiczny jest ten sam. Możemy mówić o innej intensywności i ta intensywność reagowania na zagrożenie życia jest pochodną wielu czynników, które do najważniejszych chyba należałoby zaliczyć sam rodzaj sytuacji, która nas spotyka. Inna jest to intensywność, jeśli wiem, że mieszkam w Lwowie i tam jest jeszcze relatywnie spokojnie i jeszcze samoloty tam rosyjskie nie dolatują. Inna jest intensywność tego stresu, kiedy walczę o swoje przetrwanie i o życie innych osób wtedy, kiedy jestem w Kijowie. To jest też zależne od zasobów, jakie mamy. I mówię tutaj nie tylko o zasobach psychologicznych, uwarunkowanych genetycznie predyspozycjach, ale również na przykład zasobach materialnych osób, które zmagają się z taką sytuacją i samych okoliczności, złożonego patchworku właściwości miejsca, czasu i przestrzeni. I również możemy mówić, że to, co nas różni w tej reakcji na ekstremalne zagrożenia, to ekspresja tej reakcji, która znowu jest zależna od naszych właściwości psychologicznych, ale także jest naznaczona pewnym rysem kulturowym, który każe nam tą ekspresję wyrażać te reakcje wyrażać w bardzo określony, kulturowo aprobowany sposób. I jeszcze ważna uwaga, to jak pokazujemy nasz stres, nasze przerażenie, tą grozę, która nas dotyka w sytuacji zagrożenia życia, bardzo mocno zależy od tego, czy obecni są inni ludzie, czy jesteśmy sami. I w przypadku tej obecności innych osób istotna jest jeszcze jedna mega ważna konstatacja. Jeśli są inni wokół nas, to czy nasz los zależy od wspólnotowego działania, czy ktoś ma przekonanie, że może uratować się tylko kosztem innych? Ta druga konstatacja prowadzi do zachowań agresywnych, do brutalnej walki o przetrwanie kosztem innych osób. Natomiast jeśli zwycięża wspólnotowość, przekonanie, że jest nadzieja na jakieś ocalenie, że wszyscy jedziemy na jednym wózku, wtedy mamy do czynienia z kumulacją zachowań pomocowych, altruistycznych, dużą dozą empatii. To tytułem wstępu o podobieństwach i różnicach normalnego stresu i stresu związanego z zagrożeniem życia. I teraz wracając do nałożenia się tych dwóch perspektyw, perspektywy wojny i perspektywy kryzysu, można mówić o pewnym szczególnym modelu dynamiki konfliktów zbrojnych właśnie w kontekście w kontekście takiego spojrzenia na nie jak na katastrofę. I tutaj chciałabym się odwołać do prac Johna Leacha i Worsta, którzy promują taki 5-fazowy model ludzkich reakcji czy etapów funkcjonowania w sytuacji kryzysu, zagrożenia życia, związanego właśnie z konfliktem zbrojnym czy wprost wojną.
I tu mówi się o pierwszej fazie, która jest fazą przeduderzeniową, o której powiem za chwilę, składającą się z 2 podetapów, fazą uderzeniową, fazą oddalania się, ocalenia i fazą potraumatyczną. I przejdźmy do fazy uderzeniowej. Myślę, że nie mylę się, że Polska znajduje się, czy my Polacy znajdujemy się, między innymi my Polacy, znajdujemy się w pierwszym etapie tej fazy przeduderzeniowej w tak zwanym stanie zagrożenia. To jest czas, który może trwać kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, kilka tygodni, w którym większość z nas identyfikuje, że jakieś zagrożenie istnieje, ale trochę je ignorujemy, myśląc o tym na przykład, że zatrzyma się na naszej wschodniej granicy, albo też mówimy sobie, że jeszcze nie czas, zresztą słusznie, podejmować jakieś szczególne działania. Na poziomie indywidualnym w moich rozmowach z wieloma ludźmi słyszę też, że staramy się, żeby przetrwać, żeby zredukować poziom obciążenia, minimalizować ryzyka związane z tą sytuacją. Też staramy się nie reflektować nad konsekwencjami tego, co mogłoby się wydarzyć, w nadziei, że nie wydarzy się oczywiście nic. Dość duża liczba osób, z którymi rozmawiam, również próbuje w taki sposób aktywny oddalać się od myślenia o tym, co tak się naprawdę dzieje u naszych sąsiadów i od różnych trudnych odczuć i nieprzyjemnych konstatacji. Czasami ludzie wchodzą w taki tryb apatycznego zachowania. Nie jest to taka apatia per se, ale po prostu taka egzystencja z dnia na dzień, bez planów, bez marzeń, zamrożenie się w tu i teraz w pewnych rutynach. Kolejny etap tej fazy przeduderzeniowej to tak zwany stan ostrzegawczy. To jest ten moment, kiedy metaforycznie można powiedzieć, już czuć proch. Już w tym przypadku wojny na Ukrainie już słychać nadlatujące samoloty. To jest ten moment, kiedy trzeba się zbierać do działań ratunkowych. Jeśli dzieje się to po raz pierwszy, to zmagamy się z bardzo dużym poczuciem niepewności tego, co mamy zrobić. Nie wiemy, nie mamy schematu działania i temu towarzyszy przemożny dyskomfort. Ludzie też nie są w stanie, w związku z, o czym będę mówiła za chwilę szerzej, w związku z natłokiem informacji napływających do nich, dźwięków, obrazów, informacji przekazywanych przez media, właściwie interpretować różnych sygnałów ostrzegawczych, na które wcześniej nie zwracali uwagi, bo nie były ich rzeczywistością, nie były wpisane w ich sposób codziennego funkcjonowania. To, co dość często się, przepraszam Państwa za pogłos, to, co dość często się wydarza, to, że uciekamy od myśli o tym, że mogłoby się nam coś wydarzyć. I to zaprzeczanie, szczególnie w sytuacji, kiedy dzieją się rzeczy nagle i bardzo zagrażające, może być potraktowane jako mechanizm obronny, który w pierwszym etapie tej reakcji służy naszemu ocaleniu, ale o tym za chwilę. Przejdę najpierw przez te wszystkie fazy. No i faza uderzeniowa, wtedy, kiedy
dzieje się zło, kiedy nasza integralność fizyczna, nasz byt jest zagrożony. Znowu przeciążenie sensoryczne bardzo mocne, bardzo dużo trudności może się pojawić ze zrozumieniem sytuacji, szczególnie wtedy, kiedy to są rzeczy nowe, dziejące się po raz pierwszy. No i też takie swoiste pomieszanie, czyli doświadczanie rzeczywistości z jednej strony, a z drugiej strony niewiara w to, co widzę, czuję, to, co dzieje się wokół. Mówienie o tym, że to nie może być prawda. To zderzenie tego, że czuję i widzę, a jednocześnie nie dowierzam temu, co czuję i widzę, powoduje poczucie oszołomienia, szoku i sprawia, że zalewa nas fala bardzo intensywnych emocji. W takiej sytuacji przeciążenia sensorycznego pojawiają się rozliczne automatyzmy. Ludzie w takich sytuacjach, to pokazuje bardzo dobrze pokazują analizy rozmaitych katastrof, w których ludzie musieli się ratować ucieczką, to pojawiają się właściwie 3 takie podstawowe zachowania. Perseweracja, czyli powtarzanie jakiegoś ruchu czy jakiegoś działania, które miałoby doprowadzić do rozwiązania. Reakcje stereotypowe, czyli dom jest bombardowany, a ja zamiast wybiec z tego domu, pamiętam o tym, że było wstawione coś do piekarnika i muszę ten piekarnik wyłączyć. To pokazuje, jak bardzo nasze systemy przetwarzania informacji znajdujące się w mózgu mogą być przeciążone. No i generalnie w tych wszystkich momentach bardzo ostrego kryzysu pojawiają się jeszcze specyficzne zachowania w postaci nadaktywności, zachowań apatycznych bądź koncentracji i spokoju. Przy czym wojna różni się od katastrofy naturalnej czy katastrofy spowodowanej przez człowieka, ale punktowej tym, że więcej ludzi wchodzi w tą opcję, w ten mode koncentracji i spokoju i skutecznego, systematycznego działania na rzecz celów nastawionych na przetrwanie czy obronę swojego kawałka ziemi czy swoich ludzi przed agresją. Natomiast w takich katastrofach naturalnych i katastrofach spowodowanych przez człowieka ta pula osób, która potrafi skutecznie działać w kryzysie, jest znacznie mniejsza. Dlaczego tak się dzieje, też mam nadzieję, że za chwilę Państwo się dowiecie. Kiedy nieszczęście ucicha, i ucicha w 2 perspektywach. W takim sensie, że ktoś ewakuuje się na przykład z Kijowa, na przykład z Charkowa czy z innych miast bardzo w tej chwili niszczonych i próbuje ewakuować się do bezpieczniejszych rejonów. I rzeczywiście odbywa tą drogę, która jest niebezpieczna, ale mniej niebezpieczna niż bycie tam w tym kotle zdarzeń, to możemy mówić o fazie oddalenia. To nie jest tak, że człowiek jest bezpieczny. On nie jest pod gradem ostrzału, ale pojawiają się tak zwane stresory wtórne. To może być brak schronienia, brak ciepłego pomieszczenia, brak wody pitnej, brak jedzenia potrzebnego do przetrwania, albo zwykłe zmęczenie wynikające z tej drogi, którą trzeba było odbyć. W drugiej perspektywie faza oddalenia to też sytuacja, której doświadczają ludzie na Ukrainie w tych bombardowanych miastach, kiedy syreny alarmowe cichną, można wyjść na powierzchnię z piwnicy czy ze schronu. Czuje się ulgę, że już nie ma tego dźwięku nadlatujących samolotów,
ale to nie znaczy kompletnie, że jesteśmy bezpieczni. Więc w takiej fazie ludzie się trochę przebudzają z zamrożenia i organizują sobie drobną aktywność, również nastawioną na przetrwanie. Ta drobna aktywność jest strasznie ważna. Nie dziwcie się, że Ukraińcy wychodzą na ulice swoich miast po bombardowaniach i ze szczotką próbują zmieść gruz czy jakieś odłamki szyb. Ta aktywność, ta prosta aktywność jest bardzo potrzebna, ponieważ daje poczucie kontroli nad tym, co generalnie w sensie makro nie jest do opanowania za bardzo. Kiedy czujemy się bezpieczni, to jest faza ocalenia, czyli już nie działa na nas ten stresor zagrożenia życia i nie działają stresory wtórne, czyli jesteśmy zaopatrzeni, nasze podstawowe potrzeby są zaopatrzone, czyli mamy gdzie głowę przytulić, mamy przynajmniej jakąś krótką perspektywę i mamy coś, co zjeść i bliscy są wokół nas, albo przynajmniej mamy z nimi kontakt. Czyli to jest sytuacja Ukraińców, którzy przyjeżdżają do nas, do Polski, są przez nas na szczęście z życzliwością przyjmowani i zaopiekowywani. I mają już to docelowe schronienie. I wtedy uruchamiają się takie potrzeby jak potrzeba kontaktu i rozmowy, ale też spływa na nas to bezbrzeżne zmęczenie, które było hamowane do momentu, w którym znaleźliśmy się w bezpiecznym miejscu. No i faza potraumatyczne. To będzie się działo później, kiedy ci, którzy wyszli zwycięsko z tego stanu zagrożenia życia, próbują to swoje życie brać w ręce i jeszcze raz odbudowywać. I tutaj takim ważnym efektem jest to, jak ludziom udawało się przetrwać. Jeśli wychodzą z tej sytuacji wzmocnieni, to nie doświadczają różnych strat psychologicznych, ich odporność wzrasta. Część osób niestety doświadcza długookresowych konsekwencji tego zagrożenia życia, któremu umknęli. I teraz wracając do mechanizmów podstawowych, warto byłoby powiedzieć o tym, że działają w bezpośredniej reakcji na zagrożenie nasze 3 mózgi. Mózg gadzi, ssaczy i mózg myślący. I one tą naszą reakcję bezpośrednią na zagrożenie bardzo mocno moderują. Ja przygotowałam sobie trochę więcej slajdów, ale przejdę do takiego, powiedziałabym, bardzo prostego rysunku, który pokazuje 2 drogi reakcji o różnym czasie trwania. Najbardziej pierwotną reakcją jest reakcja, w której pośredniczy ciało migdałowate, które można nazwać takim czujnikiem zagrożenia, które w sytuacji, kiedy dochodzą do niego przez wzgórze bodźce wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne, uznaje, że ta sytuacja jest zagrażająca, śle sygnał do takiego naszego egzekutora reakcji, którym jest podwzgórze, i pojawia się bardzo prosta reakcja na takie zagrożenie, które ma służyć zachowaniu biologicznej integralności organizmu. Jest to reakcja walcz, uciekaj, zamróź się. Ta reakcja jest odruchowa, ciało migdałowate nie jest subtelnym organem w tym sensie, że ono nie różnicuje, czy coś na pewno jest zagrożeniem bądź nie, tylko jest wrażliwe na wszystkie sygnały, które podobne są do bodźców biologicznie
to zagrożenie reprezentujących. Jest taki podręcznikowy przykład, z którym być może część z Państwa się spotkała, pokazujący działanie właśnie tej dolnej drogi reakcji na zagrożenie życia. Mianowicie często, jeśli w niedoświetlonym pomieszczeniu widzimy coś, co wygląda jak wąż, to odskakujemy. Jak się zapali światło, to okazuje się, że to nie jest kobra, tylko wąż ogrodowy. Tak właśnie działa, grubo powiedziałabym, ten czujnik zagrożenia, jakim jest ciało migdałowate. I mamy też drugą, tak zwaną górną drogę, która jest bardziej złożona, zatem bardziej czasochłonna, która pozwala nam na korekcję tego, co ciało migdałowate wymyśli, mówiąc bardzo umownie. To jest też posłanie impulsów nerwowych do naszej myślącej części mózgu, czyli do kory nowej, w której dokonywane są analizy tego, co do nas dopływa z otoczenia i weryfikacja tego, czy ten sygnał zagrożenia płynący z ciała migdałowatego jest rzeczywiście zagrożeniem. Czyli kora nowa jest analizatorem i korektorem, więc ten sygnał musi wrócić z powrotem do ciała migdałowatego, żeby tą reakcję pierwotną, o której mówiłam wcześniej zatrzymać, jeśli sygnał nie był faktycznie sygnałem zagrażającym, albo ją podtrzymać, jeśli nasz analizator i korektor podpowie tak, ta pierwsza reakcja była słuszna. Zawsze należy pamiętać, że te złożone reakcje wymagające użycia naszych płatów czołowych trwają dłużej i często tam dochodzi, mówiąc kolokwialnie, do przepalenia styków, które decydują o naszym przetrwaniu. Ten nasz mózg gadzi odpowiedzialny jest za dwie reakcje w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Właściwie można je ubrać w jedną etykietę reakcji zamrożenia, czyli pewnego rodzaju zatrzymania się w odczuwaniu, w ruchu, w myśleniu na skutek doświadczenia czegoś, co przekracza nasze możliwości percepcyjne z jednej strony, a z drugiej strony doświadczenia zagrożenia życia, które jest nieuniknione, nie można mu umknąć. Takim bardzo skrajnym przejawem tej pierwotnej reakcji jest tanatoza, czyli toniczny bezruch, który dzielimy z braćmi mniejszymi. To jest pewne połączenie upadku i zwiotczenia mięśni, w którym po prostu jesteśmy w stanie na granicy jak gdyby życia i śmierci. Tak robią zwierzęta, żeby uratować się przed drapieżnikiem, i ludzie w bardzo skrajnych przypadkach też są w stanie taką reakcję uruchomić. W przypadku tego wyższego piętra mózgu mówimy o reakcji walcz i uciekaj. Ona pojawia się wtedy, kiedy wyobrażamy sobie przynajmniej, że jakaś walka bądź jakaś ucieczka jest faktycznie możliwa. Na najwyższym poziomie, na poziomie tego mózgu myślącego, mózgu racjonalnego, jak mówią niektórzy, jest społeczny system zaangażowania. I w zwykłych sytuacjach stresowych on działa pierwszy. Jak się coś nam dzieje zagrażającego, odwołujemy się do innych ludzi, do ich bliskości, do ich pomocy. Dopiero jak ten społeczny system zaangażowania jest nieskuteczny, przestaje działać, wtedy pojawiają się te inne reakcje. Tak mówi Porges. Natomiast ja z kolei uważam, że te sygnały o biologicznym znaczeniu, czyli broń na przykład wymierzona w moją klatkę piersiową, natychmiast uruchamiają bardziej te pierwotne reakcje, jeśli ktoś nie ma odpowiedniego treningu za sobą. No i jakie są te psychologiczne portrety fazy uderzeniowej, bo o tym jest głównie dzisiejsze spotkanie.
jak wyglądają emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje na utratę kontroli nad przebiegiem zdarzeń wynikającą z zagrożenia życia. Mówi się w literaturze o reakcji okołourazowej i na nią składają się 3 rodzaje zjawisk: zachowania, emocje, procesy emocjonalne i poznawcze i różnego rodzaju mechanizmy obronne, które też tutaj mają duże znaczenie. I przypomnę o tych 3 kategoriach uczestników zdarzeń traumatycznych, zdarzeń z zagrożeniem życia. Większość, jak mówiłam, to w normalnych sytuacjach osoby, które niekoniecznie sobie dobrze z tym zagrożeniem radzą. Natomiast w stanie wojny tych osób relatywnie spokojnych, którzy szybko są w stanie odciąć się od przeciążenia stresowego, zebrać myśli, mają niezaburzoną świadomość, potrafią dokonać oceny sytuacji, jest więcej. Oni są takimi naturalnymi liderami, którzy popychają społeczność, która zmierza się z tym samym zagrożeniem, do działania, do organizacji. Druga grupa to jest grupa osób zamrożonych, oszołomionych, przy czym chciałabym od razu powiedzieć, że te stany nie trwają długo. Mówi się, że generalnie większość ludzi, mówiąc konwencjonalnie, zbiera się do kupy mniej więcej w pół godziny od momentu pojawienia się zagrożenia życia. Czyli tracą pół godziny na ten stan zamrożenia, ale jeśli jest jakiś lider z tej pierwszej grupy, szybciej z tego stanu zamrożenia są w stanie wyjść. Najbardziej trudna sytuacja jest z osobami, które zachowują się kontrproduktywnie. I tutaj musimy pamiętać, że to nie jest ich wina, tylko to jest rodzaj kombinacji genetycznych predyspozycji, doświadczenia i okoliczności. I tutaj mamy do czynienia z osobami, które kompletnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. W związku z tym są w stanie trochę zaburzyć na przykład akcję ewakuacyjną, ponieważ niestety dochodzi u nich do dekompensacji. I warto też powiedzieć, że na podstawie różnych eksperymentów, ale tak jak już mówiłam, obserwacji ludzi w tych bardzo krytycznych sytuacjach, można powiedzieć, że właśnie te szczególne zdarzenia związane z zagrożeniem życia spowalniają nam tempo przetwarzania bardzo złożonych informacji. Im wolniejsze jest to tempo przetwarzania złożonych informacji, czyli te wyższe funkcje korowe są spowolnione, to może ograniczać nasze szanse na przeżycie. I tutaj taki przykład chciałabym powiedzieć, że jeśli mamy pewien schemat działania wyćwiczony, czyli w naszej bazie mózgu pojawia się taka sekwencja, jak coś zrobić, jak się zachować, to nasza reakcja na stresor jest bardzo krótka. Natomiast jeśli nie mamy takiego wytworzonego schematu reagowania na coś, ta reakcja się wydłuża. Tutaj mówimy o wydłużeniu do 1-2 sekund, ale jeśli z kolei, ale tu mówimy o sytuacjach, w których mamy warunki optymalne, natomiast stres związany z zagrożeniem jeszcze bardziej te procesy nam wydłuża. No i kolejna rzecz. Jeśli właśnie tej odpowiedzi takiej automatycznej nie ma w głowie, nie ma jakichś alternatyw, to musimy ją sobie w mózgu zbudować. W związku z tym to trwa jeszcze zdecydowanie dłużej. I w konfrontacji z taką traumą ten proces zachodzi bardzo wolno. I tutaj właśnie pojawiają się te różne perseweracje, schematyczne działania, stereotypie.
Takim oczywiście potężnym stanem, który decyduje o tych sytuacjach, o tych spowolnieniach, jest strach, a w przypadku zagrożenia antycypowanego stan lęku. On może powodować, jak już mówiłam wcześniej, reakcję zamrożenia i też sprawiać, że nasze odczuwanie rzeczywistości jest inne niż w warunkach zwykłych, normalnych, optymalnych. Możemy mówić o sytuacji, w której mózg zatrzymuje czas. Któż z nas nie miał takiego wrażenia, że czas mu się niezwykle dłuży w sytuacji, kiedy na coś czeka, na jakieś decydujące życiowe rozdanie. No i okazuje się, że ten efekt spowolnienia czasu jako zaburzenie percepcyjne to jest bardzo typowy w przypadku odczuwania silnego strachu, przy czym każdy z nas ma trochę inną predyspozycję do przeżywania tego stanu. Mówi się, że osoby neurotyczne o wyższym poziomie lęku częściej doświadczają tego efektu czasu, który ciągnie się jak flaki z olejem, gdzie sekunda wydaje się być godziną. Robiono eksperymenty dotyczące tego, z czego wynika to wydłużenie czasu w trakcie doświadczenia zagrożenia, sytuacji bardzo stresującej. I jaka jest odpowiedź? Otóż odpowiedź jest taka, że lęk bądź strach, lęk w eksperymentach, a strach w rzeczywistości, wtedy kiedy doświadczamy zagrożenia, powoduje to, że pamiętamy więcej detali. Nasza uwaga jest bardzo wyostrzona. Zatem, jeśli przyjmiemy takie spostrzeżenie, że nasza pamięć jest pamięcią zdarzeń, a nie pamięcią sekwencji czasowej sekund, minut i godzin, to wtedy w jednej jednostce czasu, ponieważ zauważamy więcej, to ona nam się wydaje dłuższa. To jest jeden ze sposobów wyjaśnienia tej sytuacji. Co jeszcze oprócz zakłóceń percepcji czasu się dzieje? To, że czas czasem zwalnia, to też czasem przyspiesza w tym wrażeniu, że jak ludzie mówią, że całe życie przeleciało mi w jednej sekundzie przed oczyma właśnie w jakiejś zagrażającej sytuacji. Bardzo często pojawiają się obrony, bo to możemy mówić o tych zakłóceniach percepcyjnych jako obronach przed przeciążeniem. Mianowicie możemy widzieć tunelowo tylko jeden wąski fragment rzeczywistości. Możemy również słyszeć tunelowo, czyli jeden dźwięk staje się bardzo dotkliwy, dzwoni nam niemalże w uszach, podczas gdy całe tło, inne pozostałe wrażenia słuchowe pozostają gdzieś w oddali, tak jakby były za szybą. Więc dość często ludzie słyszą własne tętno w uszach albo koncentrują się tylko na jednym dźwięku, tym, który niesie zagrożenie, jak na przykład świst bomby. Ponadto to, co zdarza się, to takie zjawiska psychologiczne jak dysocjacja, intruzje, zaburzenia pamięci. W skrajnych wypadkach, wtedy, kiedy właśnie mamy poczucie, że nie jesteśmy się w stanie obronić przed zagrożeniem już dziejącym się, przed atakiem, agresją, próbą zniszczenia nas jako osób, pojawiają się dysocjacje, wrażenie stania z boku, czy też obserwowania siebie, jakby patrzyło się na kogoś innego. To jest najczęściej efekt sytuacji, w której człowiek czuje się bardzo bezradny i doświadcza już agresji skierowanej wobec niego samego. Czasami to jest włączenie autopilota, działanie mechaniczne, automatyczne
I odcięcie się, dysocjacją jest też odcięcie się od odczuwania emocji. Bycie jak suchy pień drzewa czasami jest bardzo potrzebne, żeby przetrwać i zachować integralność wewnętrzną. I to, co równoległe jest do tego, o czym mówię, to też czy może pojawiać się również osobno, to też w sytuacji zagrożenia, natrętnie przychodzące myśli i wyobrażenia o najbliższych. Czyli widzę, co się dzieje na ulicy, widzę to jestem naocznym świadkiem i myślę o swoich bliskich, mówiąc, jak to dobrze, że to nie mój syn, jak to dobrze, że to nie moja matka, i to jeszcze bardziej niesie ze sobą jeszcze większy ciężar psychiczny na te osoby. Wychodzenie z takich sytuacji, ponieważ pojawiają się właśnie zaburzenia percepcyjne, dysocjacje, zaburzenia pamięci, może wiązać się z tym, że po wyjściu z takich sytuacji ludzie mają niepełną pamięć zdarzenia. Mówimy o wyspach pamięci, o takich momentach, które są zapisane w naszej pamięci niemalże fotograficznie, ze wszystkimi modalnościami. One są bardzo żywe. I czasami one dryfują na takim morzu niepamięci, bardzo tylko zarysowanych szczątków wrażeń i sytuacji, które są objęte stanem amnezji. Kolejna rzecz, która się może zdarzyć, to nadaktywność. Czyli robienie wszystkiego naraz na przykład. Strach to jest coś, co nas zmusza do działania w takim sensie, że ta pierwotna reakcja stresowa daje nam duży zastrzyk energetyczny, który trzeba jakoś zużyć. Nadaktywności najczęściej towarzyszy irracjonalny gniew albo gniew racjonalny skierowany przeciwko agresorowi, jak to w sytuacji wojny się dzieje. I kolejny mechanizm zaprzeczania. Mówiono, że kiedyś, że wyparcie, zaprzeczanie to są patologiczne mechanizmy obronne, natomiast jest to rzeczywiście pierwotny mechanizm obronny, ale jest to jednocześnie jedna z najbardziej podstawowych reakcji na zagrożenie. I na początku może mieć również znaczenie ochronne, ratujące nas właśnie przed przeciążeniem. To zaprzeczanie może mieć różne formy, jak Państwo widzą na slajdzie, i może być wzmacniane przez wcześniejsze doświadczenia. Tu mamy do czynienia z taką bardzo ciekawą obserwacją prowadzoną z wielu badań dotyczących ocaleń z katastrof, konfliktów społecznych, katastrof naturalnych. Otóż okazuje się, że ludzie, którzy przetrwali jedną katastrofę, wbrew temu, czego byśmy się spodziewali, mają gorsze szanse na przeżycie w drugiej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ocaleni nie zwracają uwagi na nowe elementy w sytuacji i reagują wedle starego nawyku, który uratował ich wcześniej. Między innymi takie obserwacje dotyczą huraganów dziejących się w Ameryce. Czyli to, że przetrwałem jedną wojnę, niekoniecznie oznacza to, że przetrwam drugą z tymi samymi mechanizmami. Ważna jest korekcja tych mechanizmów. Dlatego utrzymywanie długotrwałe zaprzeczania, że zło się nie zdarzy, że ona nas nie dotyczy, uniemożliwia nam planowanie przetrwania. I jeśli nie podejmujemy refleksji wobec tego, co się tak właściwie stało, co trzeba zrobić, idziemy tym starym trybem, to wtedy nasze szanse na przetrwanie się zmniejszają. Przy czym musimy powiedzieć, że skłonność do takiej reakcji nasila się
wraz z trwaniem stresora i jest wprost proporcjonalna do stanu zmęczenia. Jak jesteśmy po prostu bardzo fizycznie zmęczeni, to ten mechanizm zaprzeczania wdziera się w nas niezwykle mocno. No i na końcu jest apatia, czyli rezygnacja z walki o siebie, z walki o innych i mam nadzieję, że do apatii tam na wschodzie cały czas jest bardzo daleko. Jak sobie radzić? W taki podstawowy sposób możemy powiedzieć, że jeśli nie jesteśmy wytrenowani w działaniach wojennych, czy w działaniach takich związanych z ratowaniem się z różnych opresji, fizycznym ratowaniem się z różnych represji, to w pierwszej instancji odwołujemy się do innych osób i próbujemy działać razem, a jeśli mamy jakieś pomysły, to cały czas powinniśmy je weryfikować i nie dowierzać naszemu mózgowi, mówiąc krótko, ponieważ może nas zwieść na manowce. I chciałabym jeszcze opowiedzieć o takim zjawisku, o którym mówi się dosyć rzadko, w którym istotną rzeczą jest chyba inaczej powiem, które wiele ludzi zastanawia. Mianowicie idzie o to, dlaczego w niektórych okolicznościach, chociaż szanse na przeżycie są duże, ginie tak wiele osób. Czyli co sprawia, że ludzie giną, chociaż mogliby żyć. Te refleksje oczywiście nad tym fenomenem biorą się z analizy różnych szczególnych wypadków, jakie ludzkość doświadczyła, ale też z obserwacji w obozach koncentracyjnych, w obozach jenieckich, na scenach różnych wojen. I mówimy tutaj o zjawisku psychogennej śmierci. W latach 50. minionego stulecia, w okresie wojny koreańskiej, Salomon nazwał to zjawisko givabitis, czyli choroba z poddania się. I zastanawiano się, jakie mechanizmy nastawione na przetrwanie szwankują w tej sytuacji, kiedy ktoś, kto może żyć, decyduje się w pewnym sensie na to, żeby żyć przestać. I mówi się o dwóch takich podstawowych mechanizmach nakierowanych na przetrwanie. Pierwszy ten mechanizm to są grupa mechanizmów wewnętrznych, które są wspierane przez nasze rutynowe działania, czyli nasze utrwalone schematy funkcjonowania, jak się żyje w naszym naturalnym środowisku. I druga grupa to są zachowania zewnętrzne, których musimy się nauczyć w nowej sytuacji, by przetrwać. Czyli coś, co musimy sobie wytworzyć, opracować w nowych warunkach, które nigdy wcześniej w naszym życiu nie zaistniały. I mówi się tutaj, że te zewnętrzne zachowania nakierowane na przetrwanie to są zachowania zorientowane na realizację celów przetrwaniowych, wydostać się z określonego miejsca, z zablokowanej piwnicy, dobiec do granicy miasta, wydostać się do lasu, cokolwiek jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. One wymagają planowania. I najczęściej niestety te mechanizmy służące planowaniu ulegają najszybciej destrukcji w sytuacji silnego zagrożenia życia. Licz, który jest jednym z takich czołowych badaczy tych zjawisk na świecie, mówi, że właśnie w sposobach funkcjonowania mózgu powinniśmy znaleźć odpowiedź na to, dlaczego ludzie umierają, chociaż po prostu nie muszą. Nie ma fizycznych przesłanek do tego, żeby życie stracić w sytuacji zagrożenia, zniewolenia. I on mówi o kilku reakcjach, które właśnie występują i które mogą
do tego poddania się doprowadzić. Mówię o poznawczym paraliżu i stereotypowych zachowaniach nadaktywności bądź braku aktywności i spowolnieniu. I tutaj najbardziej chciałabym się skoncentrować na poznawczym paraliżu, który w ostatnich latach jest coraz lepiej badany. Otóż okazuje się, i to wiele zdarzeń, które były analizowane jako wypadki, to potwierdza, że pojawiają się bardzo duże deficyty uwagi, zarówno selektywnej, jak i uwagi trwałej oraz wszelkich czynności, wyższych czynności kontrolnych, które trwają aż do 3 dni od czasu wyjścia z zagrożenia, jeśli mamy do czynienia z zagrożeniem takim bardziej punktowym. Trochę to inaczej wygląda w sytuacji powtarzających się działań wojennych. Wtedy mamy okresy wchodzenia w ten paraliż i wychodzenia, a później przyzwyczajenia się i wytworzenia nowego schematu działania. Wtedy ten paraliż już nie występuje. I te informacje są bardzo mocno zbieżne z danymi, które mówią o tym, że właśnie większość ofiar, takich, które się uratowały z jakichś katastrof, na przykład z tonącego statku i są na tratwie ratowniczej, najczęściej tam jest w ciągu tych 3 dni największe żniwo właśnie psychogennej śmierci. I mówi się już coraz dobitniej, że za tą psychogenną śmiercią stoją zaburzenia wyższych czynności nerwowych. I to zaburzenie przejawia się brakiem inicjatywy w kryzysie, brakiem zaangażowania się w otoczenie o nowych charakterystykach i niemożność zrozumienia tego otoczenia i trudnościami z utrzymywaniem działania nakierunkowanego na cel. Mówiąc prosto, bo mamy mało już czasu powoli, to pod wpływem zagrożeń możemy powiedzieć, że nasze styki związane z działaniem przede wszystkim pamięci roboczej się przepalają. To jest taki magazyn pamięci, w którym możemy dokonywać operacji tu i teraz, który jest jednym z ważniejszych takich mechanizmów nastawionych na przetrwanie. No i te problemy z pamięcią roboczą, jak tutaj próbowałam w prosty sposób Państwu na slajdzie podsumować, polegają na tym, że ona nie działa tak, jakbyśmy chcieli, dlatego że po pierwsze, pamięć robocza z definicji ma określoną pojemność i nie upchnie się tam więcej rzeczy niż można. Po drugie, przetwarzanie w obrębie pamięci roboczej też ma swoje maksymalne tempo. Nic szybciej się nie zdarzy niż ta maksymalna prędkość przetwarzania informacji. W wyniku silnego stresu to dodatkowe obciążenie sprawia, że te mechanizmy tasowania informacji w pamięci roboczej działają po prostu wolniej. To daje taki efekt, że mamy trudność i opóźnienie w integrowaniu tych nowych informacji napływających do nas z otoczenia, o tych okolicznościach nagłych, niezwykłych, z którymi nigdy nie mieliśmy wcześniej wspólnego, z tymi informacjami, które już są nagromadzone w naszych bazach mózgu, które zawierają schematy rutynowych zachowań i wiedzy dotyczącej naszego funkcjonowania. To zderzenie i brak możliwości potasowania tych dwóch grup informacji, dopasowania ich do siebie, wytworzenia nowego schematu działania, sprawia, że w pewnym momencie wycofujemy się z aktywności, bo tego jest aż tak dużo. I mówi się, że to jest również mechanizm prowadzący do psychogennej śmierci, która pojawia się wtedy, kiedy człowiek uznaje, że nie ma żadnych szans na to, by przeżyć jakąś trudną sytuację.
albo nie ma sensu przeżyć dalej, bo to, co się stanie dalej, będzie jeszcze gorsze niż to, co dzieje się tu i teraz. Czyli możemy powiedzieć, że wygląda na to, że w pewnych okolicznościach decydujemy się umrzeć. I jak te etapy psychogennej śmierci są opisywane? Tak króciutko. Pierwszym etapem jest wycofanie społeczne, możemy powiedzieć. Tutaj widzimy, że człowiek, jego zachowanie przypomina stan depresyjny. Mamy ograniczoną motywację, obniżony nastrój, brak albo niewielką inicjatywę, ale nasza świadomość, wszystkie funkcje myślenia, wszystkie funkcje poznawcze są niezaburzone. I tutaj taką cechą charakterystyczną jest to, że ludzie są spowolniali. To widać w ich sposobie poruszania się, ale wykonują codzienne czynności, przy czym też nie mogą się na nich długo skupić, więc następuje zaangażowanie w czynność i odstąpienie od niej. Drugi etap to etap apatii, kiedy mamy do czynienia z ilościowym obniżeniem tych działań, które są i zachowań, które są zależne od naszej woli. Po co to robić? Nie muszę tego robić, nie chcę tego robić. Mamy do czynienia z pewnymi już zaburzeniami w obszarze pamięci, niechęcią, ale również niezdolnością do planowania i przewidywania konsekwencji następnych zdarzeń. Tu jeszcze nie ma zaburzeń świadomości, ale widać, że człowiek zaczyna powoli zapadać się w siebie. Trzeci stan to jest coś więcej niż apatia. Mówimy tutaj o abulii, czyli o takim stanie, w którym człowiek przestaje prawidłowo reagować na bodźce płynące z otoczenia. Nie współgra emocjonalnie z innymi, z tym, co się wokół niego dzieje, nie ma motywacji żadnej wewnętrznej, czyli nie ma woli i chęci kompletnie do niczego i nie ma inicjatywy. Wolniej myśli, wolniej postrzega i właściwie jest w stanie być pchnięty tylko dzięki motywacji zewnętrznej. Czyli jeśli go ktoś do czegoś zmusi, to ta osoba jest w stanie to zrobić. Taką ważnym etapem sytuacji, taką ważną charakterystyką tego stanu abulii i etapu abulii w psychogennej śmierci jest to, że ludzie przestają o siebie dbać. Po prostu przestają wykonywać czynności higieniczne. Kolejny etap, czwarty, nie drugi, to akinezja, czyli do tego stanu abulii dochodzi zubożenie ruchowe, niechęć do ruchu bądź zapadnięcie się w pewien rodzaj bezruchu. I charakterystycznym w tym stanie jest brak reakcji na bodźce płynące zewnętrzne w ogóle. Zaobserwowano, że człowiek może siedzieć w miejscu, w którym operuje dramatycznie słońce, może doznać najwyższego stopnia poparzeń, ale się nie ruszy, dopóki go ktoś stamtąd po prostu nie zabierze. Następuje też regresja w takich podstawowych zachowaniach, i również brak odpowiedzi na motywację zewnętrzną. W obozach i koncentracyjnych, i w obozach dla więźniów wojennych zaobserwowano też takie reakcje, że można było bić tych ludzi, a oni pozostawali bez ruchu. I to jest już takie przedproże psychogennej śmierci, w której postępuje dalsza regresja. Już nawet podstawowe funkcje poznawcze wydają się być wyłączone. To wygląda trochę jak zaawansowany stan dementywny, przy czym mowa nie jest wtedy naruszona. Możliwa jest komunikacja, ale bardzo na prostym poziomie.
I tuż przed śmiercią obserwuje się jakby taką iluminację w postaci powrotu do normalnego funkcjonowania, kiedy człowiek zaczyna rozmawiać jak gdyby nic, jakby tych wcześniejszych etapów nie było. Trwa to pół godziny. Mówi o jakiś tam, że chciałby zapalić czy pograć w karty jeszcze przez chwilę. I po tym czasie następuje śmierć. Co jest ważne, w psychogennej śmierci nie ma somatycznych powodów do umarcia po prostu. Powstać może pytanie, czy z tego stanu da się wyprowadzić? Tak, da się wyprowadzić. Mamy na to przede wszystkim świadectwa z obozów koncentracyjnych, z obozów uchodźców oraz więźniów wojennych z różnych okresów czasu, tylko musi tutaj zadziałać ten system społecznego zaangażowania, to znaczy inni muszą całą swoją siłą i wolą dobijać się do tej osoby i pokazać im jedną ważną rzecz tutaj. Tutaj powiem za Franklem, który też o śmierci psychogennej pisał, muszą pomóc tej osobie znaleźć sens w byciu w tej sytuacji, w której się znajduje. Na zakończenie, co decyduje o przetrwaniu? Jakby to można było podsumować. Oczywiście charakter zdarzenia. Są takie zdarzenia, w których my nie możemy zrobić kompletnie nic. No i jak to zawsze mówimy, Boże, pozwól nam odróżniać te, w których nic nie możemy rzeczywiście zrobić, od tych, w których jakaś możliwość ruchu istnieje. Doświadczenie jest ważne, a to doświadczenie w sytuacji wojny nabierane jest bardzo szybko, więc już atak bombowy odbierany jest inaczej w pierwszy dzień, jak i po tygodniu. Więc w ten sposób też to doświadczenie zbieramy. Więc naszym takim dobrym obowiązkiem i zawołaniem powinno być to, żeby dać sobie szansę na nabranie doświadczenia. Wtedy będzie trochę lżej. Oczywiście ważny jest stan zdrowia, w jakim wchodzimy w daną sytuację, bo jeśli chorujemy somatycznie wcześniej albo psychicznie wcześniej, no to obciążenie jest tym większe. Trening, ale nie trenujemy wojny, tak? Możemy się przygotowywać na inne kataklizmy. Ja sobie ostatnio robię taki mały trening w domu. Nie dlatego, że zwariowałam albo jakoś jestem przesadnie przeczulona, ale sobie pomyślałam, że to dobrze dla mojego zdrowia psychicznego zrobi, że będę wiedziała, gdzie mam w domu kluczowe dokumenty. Trochę porządku przy okazji w szafkach zrobię, bo być może ten moment nie nastąpi, ale warto to wiedzieć, a gdyby przyszło do ewakuacji, to wiem, co mam zabrać. No i z psychologicznego punktu widzenia to naprawdę bardzo ważne są oczekiwania. Oczekiwania co do tego, co się zdarzy, bo jeśli mamy przekonanie, że nas jutro uratują i że jutro wkroczy NATO na Ukrainę, to ja nie wzmogę swoich zasobów do tego poziomu, jak w sytuacji, w której powiem sobie, pewnie nie wkroczą. Musimy sobie radzić sami. To jest zupełnie inny plan działania. No i kolejna ważna rzecz to jest oczekiwanie co do własnych reakcji. Jak my sobie wyobrażamy, że jak my się zachowamy w tej sytuacji. Tu bym pominęła parę rzeczy. Mówi się o budowaniu woli życia, która jest bezcenna dla przetrwania. I to, co możemy robić teraz, co robią ludzie w beznadziejnych sytuacjach, to jest przypominanie sobie, znajdowanie dobrych powodów, by żyć.
każdy z tych malutkich czy większych powodów jest naszą kartą przetargową w zmaganiu się z tym potężnym kryzysem zagrożenia życia. Jeżeli mamy ten zasobnik dobrych powodów, by żyć, to też pojawia się więcej sensu w znoszeniu trudów, zmagania się z powracającym zagrożeniem. No i trenujemy odporność fizyczną, czyli dbanie takie o siebie, na ile to jest możliwe w tych trudnych okolicznościach. Nie bez kozery więźniowie, tak polityczni, jak i inni dbają o własne ciało po to, żeby właśnie tą odporność w ten sposób budować. Niektórzy przechodzą przez treningi ryzyka, które co prawda nie gwarantują przetrwania, ale zmniejszają poziom lęku, ale też indywidualna taka właściwość jak tolerancja ryzyka jest taką dobrą cechą. No i na zakończenie myślę, że ważna rzecz jeszcze do powiedzenia. W jakiej fazie są tego kryzysu uchodźcy docierający do Polski? Mówiłam już wcześniej, to zasygnalizuję jeszcze raz. Oni są w fazie oddalenia się i w fazie ocalenia, ale ta faza ocalenia jest bardzo krucha, ponieważ ich zagrożenia się nie kończą po przyjeździe do Polski. Dopóki tam są ich bliscy, ich domy i nie podjęta zostanie decyzja, że nie zostawiają to życie tam swojemu losowi, a zaczynają tutaj od nowa, od zera, czy tutaj, czy gdzie indziej. Czego potrzebują ci ludzie? Przede wszystkim środków do życia. Teraz to pięknie robimy, ale też bardzo potrzebują długofalowego planu. Informacji, kontaktu z bliskimi, społecznego uznania ich krzywdy. To jest taka właściwość, taka sytuacja, która buduje odporność psychologiczną. I ważne jest, żeby im nie tylko pomagać, ale włączać ich w życie społeczne. Niech się organizują, niech mają tu swoje małe wspólnoty, nie wchodzą w naszą społeczność. Chodzi też o nieinwazyjne bycie z nimi, czyli bycie wtedy, kiedy potrzeba, nie wyciąganie z gardła na zasadzie kolejnego ataku pomocnej dłoni, historii o tym, jak tam życie wyglądało, z jakimi tragediami tam się spotykali. No i oczywiście interwencji kryzysowej w przypadku objawów takich niepokojących, o czym w przyszłym tygodniu będzie Państwu opowiadał dr Andrzej Śliwerski. I chciałabym powiedzieć, to jest ostatnie prawie moje słowo, o zasadzie przetrwania. Mówi się o 3K. Kontrola, koherencja, kontakt. Kontrola bardzo wiąże się z pomaganiem. Musimy pomagać tak, żeby nie ubezwłasnawalniać naszych uchodźców, ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Więc jak słyszę, dzisiaj usłyszałam taką historię, że ktoś się zbuntował i nie chciał, żeby ktoś płacił za benzynę, kto podwoził kogoś z granicy w głąb Polski, to szanujmy to. To, że my się dobrze czujemy pomagając, nie oznacza, że ci, którym pomagamy, czują się równie dobrze w tej sytuacji. Więc jeśli uchodźcy próbują coś zrobić sami, dajmy im na to szansę i nakłaniajmy ich do tego. Koherencja, czyli nadawanie sensu. Pytano mnie, jak rozmawiać z kobietami, które tutaj przedostały się z dziećmi, gdy ich mężowie walczą tam i są w ciągłym zagrożeniu. Jak rozmawiać, czy rozmawiać o ich cierpieniu, jak do tego podejść.
No myślę, że tutaj trzeba prowadzić działania, które są nastawione progodnościowo, wzmacniają ludzką godność, ale też wzmacniają sens. Dobrze, że tutaj jesteś. Jesteś bezpieczna, twój chłop się nie będzie o ciebie martwił. No ale co ja mam robić? A jakby twój mąż, twój partner chciał, żebyś funkcjonowała tu w Polsce? Co ty masz, co dla niego było ważne w sensie opieki nad dziećmi? W ten sposób dajemy nowe sensy, często trudno dostrzegalne tym ludziom, którzy tych sensów bardzo potrzebują. I takie mikro działania, mikrospostrzeżenia też budują pewien rodzaj ciągłości pomiędzy tym życiem, które toczy się tam, i tym życiem, które muszą te osoby zacząć tutaj. I kolejna ważna rzecz, kontakt. Ci ludzie nie mogą pozostawać w izolacji. Musimy robić wszystko też, by mogli się kontaktować z rodzinami, które są po drugiej stronie granicy, ale też budować okoliczności, żeby te osoby między sobą integrowały się w różny sposób i tworzyły swoje własne sieci wsparcia. No i podsumowując, też komentarzem o sytuacji współczesnej i mówiąc ze wstydem o Putinie, bym zasięgnęła do Howarda Zinna, który powiedział, że nie ma wystarczająco dużej flagi, aby ukryć wstyd zabijania niewinnych ludzi. Bardzo Państwu dziękuję. Zamieszczam też dla chętnych do poczytania parę rzeczy. Dwa pierwsze teksty, książka i wywiad z Lewinem są po polsku. Publikacja Licza o psychogennej śmierci po angielsku. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do zadawania pytań i komentowania. Czy mógłbyś mi tutaj... Tak, żeby czat się pojawił. Czy jeśli coś jest... Czy są jakieś pytania? Czy jakieś komentarze, pytania? Profesor, ja podnosiłam łapkę, ale chyba nie widać. Mogę? Tak, nie widać, ale proszę śmiało mówić. Małgorzata Posąg, ja jestem z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Już tutaj wypisałam się na czacie. Mam ogromną prośbę, dołączając się do podziękowań za tą inicjatywę, za ten bardzo ciekawy wykład, żeby pani profesor zechciała udostępnić go, bo widziałam, że tutaj ten wykład jest nagrywany w formie nagrania, ponieważ no, to są niesłychanie cenne informacje i chciałabym je rozpowszechnić nie tylko wśród swoich domowników, ale również dobrze byłoby, żeby obejrzały go, miały dostęp do niego osoby, które z przyczyn dydaktycznych chociażby, bo ja też spóźniłam się na ten wykład, bo mam wykład swój, no, mogły sobie go odtworzyć i podzielić się i trzeba byłoby również może rozpowszechnić wśród studentów tego typu informacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będziemy udostępniać ten wykład. On jest nagrywany. Myślę, że też na głównych stronach Uniwersytetu, Centrum Promocji też tam będzie dostępny. Dziękuję. Czy jeszcze... Ja sobie tutaj włączę. Okej. Nie słyszę Państwa pytań, ale może jeszcze ktoś chciałby coś skomentować, albo rzeczywiście jest jakaś u Państwa wątpliwość czy refleksja, która domaga się mojego komentarza. No nie słyszę i nie widzę, więc dziękuję Państwu bardzo.
No i byśmy się spotkali w lepszych czasach. Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę dużo sił i odporności psychicznej. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękujemy serdecznie, do widzenia.